Cześć, witajcie na kanale Vinyl Shark. Jest już ze mną doktor. Dziś mamy kolejną paczkę od Fozy Audio. Co to jest? To zaraz się dowiecie. Teraz czołówka i zaczynamy unboxing i test tego urządzenia, które znajduje się w tym pudełku. Jesteś w formie dziś? Ja zawsze jestem w formie. Doktor jest w formie, tym bardziej oglądajcie. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala. Kat. Cięcie. No niech będzie. Moja prawa, twoja lewa. To ja ostatnio ciąłem w domu i się źle zaciąłem. Zacząłeś się? Zacząłeś się przy otwieraniu, nie przy goleniu. No przy otwieraniu. Dlatego teraz tak bezpiecznie to robię. To jest, może troszeczkę ci nie ufam, jak ty masz nóż. Okay. O, parówki. Tak zwane te parówki. To odkładamy na bok. O, na bogato. Na bogato. Pokazujemy pierwszy produkt, który do nas przyszedł. Też, muszę okulary, kurwa, czekaj. Na razie w pudełeczku. Aha. I jest to ZH3 Hi-Fi DAC. Balanset, tak. Tak, DAC, DAC. czyli DAC i headphone ampli, czyli Do słuchawek i wzmacniacz słuchawkowy, tak. Mhm. I nie tylko, bo amplifer. No wzmacniacz, tak. Dokładnie. Mamy ten. Tak się prezentuje w pudełeczku. Czyli spore pudełko. Spore pudełko. To jeszcze nie wszystko, bo tutaj dostaliśmy na testy i w prezencie słuchawki. Model i5. Jestem ciekaw, to pewnie do zestawu tego. No bo jak to jest wzmacniacz do ale słuchawek. dosyć fajnie wygodne, widać, że wiesz, porządne, które zakrywają całe ucho, bo ja uwielbiam słuchawki na całe ucho, a nie te takie wkładane do ucha, wiesz. Ja też preferuję Bardziej tego wolę typu. tego typu właśnie Znaczy słuchawki. tamte też są ok, ale nie akurat do odsłuchu w mieszkaniu. No, w domu. wiesz, no tamte są Gdzieś takie na- pewnie, wiesz, ulica, coś ten, że wiesz, no nie. No dobra, ale to nie o słuchawkach No, dzisiaj. To zaraz otwieramy Tak i jest. będziemy się przenosić za chwilę gdzieś, żeby to podłączyć. No to nożyk możemy odłożyć. Właśnie, nie ma roboty. Sorry, nożyk. Jak zobaczyliśmy, no to otwieranie jest tego urządzenia Jak czekolada. jak czekoladka. Jak Forrest Gump. Tak. Pudełko z czekoladkami. Bardzo ładnie to jest Nie no, wykonane wszystko. Wszystko jest, wiesz, no tak. No tak wygląda jak taki naprawdę produkt premium. Instrukcja, Książeczka. książeczka. Proszę bardzo. English. Wyciągamy urządzenie. Deutsch. Instrukcja w wielu językach. I szafki. Uwaga, mamy pilota. O, nosik jest. Co to jest takie malutkie? Co zaraz zobaczymy. Zaraz sprawdzimy. Przewód jakiś zasilający. Tak, No porządny. i tutaj audiofile, bójcie się. Przejścióweczka do słuchawek. To jest fajne, bo to z mini jacka na dużego jacka. Tak, zawsze jest problem z tym. No Jak się kupi słuchawki i do starego sprzętu audio chcesz włączyć, no to Ej, wiesz co, właśnie tej czasami- przejściówki brakuje, tu jest. Czasami jak kupuję takie, wiesz, wzmacniacze gdzieś na rynku wtórnym, to niektórzy zapominają, to zostawiają w tym. Wiesz, ja się cieszę wtedy. No tutaj dostaliśmy. Bonusik. Ok, pudełko już jest puste. Tu jest kolejny asortyment. Zasilacz. Tak. Czyli mamy tutaj Odłożymy. Lego nasze, składamy. Proszę bardzo. Mnie intryguje ten pilot. USB i jack stereo do łączenia. Pilot? Tak. A, bo czekaj, to może tu są te baterie. Być może. Baterie nie. Baterie nie. To zaraz baterię ogarniemy. Baterie ogarniemy. Patrzę, co to jest. Jakaś fajna rzecz. Jakiś ten. Gałeczka. Gałeczka. Słuchajcie, gałeczka. Jakie fajne to jest gałeczka. I wiecie co? Nie plastikowa. Gałeczka, która waży. Dawno już takich rzeczy nie widziałem. Tak. Nie jest to plastik. Nie jest to plastik. No dobra. Coś się spotkałem nawet w jakichś wyjątkowych wzmacniaczach, ktoś mówił w Cambridge Audio, rozumiesz, i tam też. Czarny, piękny kolor, Minimalizm. To, co matowy, ja lubię, ładny, tak, ja też taki matowy. to już jest taki nowoczesny design. Zaraz zrobimy Wam zbliżenie na tył. Pokażemy, co tutaj jest ciekawego.
No ciekaw jestem, jak to się zaraz łączy. Ja zaraz już kombinuję zasilanie, żebyśmy mogli sobie tutaj podpiąć, żeby Wam pokazać już tutaj. Proszę Was. Tutaj te druciki ja zawsze zostawiam, wiecie, uwielbiam te druciki. To jest taki recykling, że to przymocowuje zawsze właśnie kable albo jakieś gramofony. O, no Tak, to tak, tak. tutaj Zbieraj też jest- druciki, a ja podłączam zasilanie. A ja tutaj odłożę dla Ciebie ten drucik. Jak jesteś fanem drucików, to Dobra, trzymaj, rozciągamy ten. O, dobra, mamy zasilanie. tak, zobaczymy, jak ten wyświetlacz pokazuje. Zobaczcie, jak fajnie zaświecił. Ja tylko widzę na tym na zdjęciu, a teraz zobaczę. Ja Tobie pokażę. A, jak ślicznie. Pokazuje nam próbkowanie. Bo to jest, on się zaświeci próbkowania pewnie przy naszym optycznym wejściu, tak? Czyli, Tak. Bo po optycznym możemy sobie wejść, słuchajcie, jest to tak zwany DAC też, czyli możemy sobie podłączyć pod telewizor. Jeżeli kupicie od Fosi ZA3, to łączycie sobie też XLR-em ze wzmacniaczem tam jeszcze pewnie. ZA3 pewnie jakiś amplifier, bo to jest Sterowanie pilotem, no bo do tego pilot na pewno służy. Zaraz A tu mamy materiał. głośność, fajnie, tak. Potencjometr jest, powiem Wam, taki stopniowy, czyli tak jak w starszych sprzętach był kiedyś, że nie płynnie, ale tak jak regulujemy, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mamy ten stopniowy, pod palcem czuć po prostu taki drabinkowe, Tak. jakby ten. Dobra, zaraz pokażę. Ciekawi mnie ta gałeczka, czy jest to po prostu do zmiany sobie dla... A zaraz zobaczymy. Nie będę też ściągał, zaraz popsuję. Zobaczymy zaraz w instrukcji, do czego ta gałeczka służy. No to jest tak, zamienna, wiesz, jak komuś się nie podoba Podoba? pomarańczowy, tak. No to może sobie zmienić na taką. No tak. No tutaj, słuchajcie, trzeba byłoby prześledzić tą całą instrukcję, aczkolwiek tak jak tutaj sprawdzamy po parametrach, te wyjście USB optyczne. Zaraz pokażemy to na detalach może i omówimy. No dokładnie. Może te słuchaweczki też podłączymy, zobaczymy. No to za chwilę. Najpierw zajmiemy się tą zabawką, Dokładnie. a za chwilę dołożymy te słuchawki, bo one mnie naprawdę bardzo ciekawią. Ale chciałbym to stestować, zobaczyć jak to działa. Dobra, sprawdzimy funkcję pilota. Zobaczcie, że pilot jest szerokości naszego sprzętu. Także tak. I teraz włączamy menu całe, nie? Zobaczcie, mamy USB. Teraz input, output, bus, czyli regulujemy sobie naszym basikiem do 12. I teraz możemy przejść sobie na OK. Teraz przejdziemy sobie z powrotem na ten. Jest taka, wiesz, o, mamy wysokie tony. I teraz no, wysokie tony dajemy sobie ten. I za chwilę będziemy sobie zmieniać. Optyczne. Optik, czyli mamy wyjście optyczne. Teraz mamy koaksjalne, proszę bardzo. RCA, czyli klasyczne analogowe wyjście czyncze. Czyli tak jak w DAC-u powinno być, czyli mamy i cyfrowe, czyli sama nazwa wskazuje DAC, to mamy Digital Audio Converter. USB, a USB już Wam pokazuje, jak fajny jest przewodzik. Zobacz tutaj, Radziu, patrz. Mamy ten przewód. To mnie zaciekawiło, że mamy przejściówkę z USB na USB-C, czyli możemy tak, mamy C na C. Czyli kabelek też nam się do czegoś przyda na pewno. Chociażby, żeby podłączyć telefon. Tak. No właśnie, zobaczcie. Bo tu mamy C. Podłączamy sobie USB-C. O, i pasuje do telefonu. Ja mam taki tam telefon i pasuje. Także pewnie trzeba jakieś ustawić Ustawienia, zrobić funkcję lub i ściągnąć oprogramowanie, być może jakąś apkę i wtedy mamy, może też i z telefonu można będzie sterować. No tu mamy dodatkowo właśnie tak jak tu mamy ten, o, nasze gniazdo, wtedy nam pasuje tak samo ten jack stereo do słuchawek małych, prawda? O. Lub duże słuchawki, które macie, możecie też sobie podłączyć pod ten. Gałeczka, tak jak już wspominaliśmy, pomarańczowa. Jest to chyba taki klasyczny od Fosi, nie? Żeśmy mieli wcześniej Tak, też jakieś zawsze, tam sprzęty, tak, to mają jest ten taki tego typu, design tak, ich taki już design klasyczny. fajny, taki ten. Myślę, że to się jakby tam komponuje troszeczkę nawet w szarych pomieszczeniach. Znajdzie się na pewno jakby taki efekt troszeczkę tego miedzianego refleksu, takiego trochę innego. No,
Ja tu jeszcze chciałem Wam pokazać te zaciski. One są jakby złocone, tak? Czyli jest to pewnie jakiś tam lekka powłoka karatowa. Wiadomo, złoto jest drogie, ale chociaż trochę też coś da. Może odwrócimy. Odwrócimy teraz tak. Będzie wygodniej. Zaraz wiecie co, przejrzymy tak. Zobaczcie, tu mamy te XLR-y, czyli to jest XLR-y. Te gniazda, wszystkie wtyki pokazują się w najwyższych jakościach sprzętów, czyli gdzieś tam powiedzmy nawiązujemy tutaj do jakości sprzętu, prawda? XLR nie jest przypadkiem w tym urządzeniu. Czyli to nie jest puste gniazdo, czyli jest to użytkowe. Tu mamy, jest to tak zwany output, czyli wyjście, a wejście mamy już tutaj, zobaczcie, cinchowe i optyczne i koaksjalne też jest. No, mały, ale mocny. 12 V mamy też jeszcze in-out. Zaraz Wam powiem o tych 12 V. Wracamy do tych gniazd 12 V właśnie. Słuchajcie, jest to wejście-wyjście. Dlaczego jest to wejście-wyjście? Ponieważ jeżeli mamy drugie urządzenie, tak jak właśnie wzmacniacz ZA3, czyli jeszcze jest jakiś CD odtwarzacz od tej firmy, kilka urządzeń, to jednym kliknięciem uruchomimy sobie cały zestaw, włączenie, tak. Po to, żeby po prostu mieć jeden pilot, powiedzmy, mamy w ręku, uruchamiamy sobie jednym pilotem całość i nie będziemy musieli klikać znowu następny. Czyli taka łączenie po prostu tym oto mini jaczkiem tutaj, powiedzmy, tego typu urządzenia. No i Jest po prostu kompatybilny z innymi sprzętami od firmy Fosi. tak, czyli warto sobie, powiedzmy, jeżeli chcecie sobie złożyć urządzenie, czyli będzie tak jak tu mamy tego typu urządzenie, które postawimy sobie albo drugie obok lub drugie na samą górę i wtedy mamy cały zestaw. No, minimalistyczne, powiedzmy sobie szczerze, że no, na pewno dużo młodzieży pewnie teraz to oglądać będzie chciało. No bo to jest na pewno też skierowane, mi się wydaje, też trochę pod nich. Nie tylko pod audiofilii, ale też bardziej pod młodzież, tak, młodzież. tak, która często ze swoimi słuchawkami teraz chodzi po mieście, Tak. tego i chciałaby sobie ten sygnał jakby polepszyć, prawda? Zwiększyć sobie moc tego sygnału, tego troszeczkę do słuchawek, jak tu w wzmacniaczu, lub rozszerzyć, powiedzmy, o wzmacniacz i kolumny w domu, tak? 6 filtrów cyfrowych, które pokazywaliśmy No to dosyć z sporo. pilocikiem, tak, to jest dosyć sporo. Regulacja basu i sopranu, no to też jest Tak, fajna to też rzecz. pokazywaliśmy tak, że jest tam, powiedzmy, żeby podciągnąć trochę ten bas, bo młodzież jednak przy tych hip-hopie dosłownie bas jest konieczny. No, przy niektórych gatunkach, nie tylko hip-hopie. No tak, ale wiesz, jak to młodzież teraz uwielbia ten boomboxy tego typu i ten. No i to jest też ciekawostka, jeśli chodzi o to USB, że działa w 2 trybach. Między innymi działa też dla konsol typu tak. właśnie PSX, tak? Czyli czy gracze, uważajcie, podbijecie sobie dźwięk waszej gry, czyli nie tylko gry, ale nawet jeżeli macie, powiedzmy, karaoke w grach i sobie, powiedzmy, tam gracie i śpiewacie, lub na przykład gracie na jakichś ekstra rajdówkach, prawda? Tak, Lub na no to jest strzelance, efekt, nie? tak. Lub na Szczególnie strzelance. strzelanki, więc no, sprawdzi się i w muzyce, i tak naprawdę w gamingu. No, dokładnie. Czyli dokładnie. takie urządzenie trochę wielofunkcyjne. Wielkość taka biurkowa, no więc też to jest fajne, że nie zajmuje dużo miejsca przy naszym sprzęcie audio, bo wiadomo, ten nasz sprzęt audio to zazwyczaj to są duże klocki, a to się gdzieś idealnie wkomponuje na półce. No, dokładnie. Czyli tak jak mówiłem, że młodzież w swoim małym pokoiku nie musi rozrastać sobie tego sprzętu do wielkich jakichś zestawów audio, wiesz, jak to my już starsi gracze na rynku, prawda? Lubimy duże zabawki. Lubimy duże To zabawki. tutaj jest mała zabawka, która ma dużo funkcji, dużo mocy. Tak, którzy spełni wasze jakby takie, powiedzmy, szerokie pasmo oczekiwań. No nie, no ciekawe, nie? Może jeszcze patrzymy pod spodem, jak to wygląda. Pod spodem klasycznie. Klasycznie gumeczki, kształt sfazowany, pilocik. Jeszcze raz zabawa pilotem. Pilocik, zobacz. Patrzę, co to jest ten domek, wiesz? Patrz, domek. No, Wciskam domek. I może to jest później przyłączenie tym auto. I teraz tak, no. jedziemy sobie. Input, wyjście, tak? Output. Bas, treble. To ma, znaczy no wysokie, niskie. Niskie, tak. Gain. A, widzisz, zobacz, jeszcze mamy ten.
Jeszcze mam w 3 trybach, czyli podbicie takie, nie? Wiesz, jak to, co mam w radiu, pamiętasz? Tak. Zawsze mówię tam gain, dawaj gainu trochę wyżej, wiesz, zobacz, hike wysoki, mały, średni i mamy ten. I tu jeszcze przechodzimy no transparent, Filtry. czyli też mamy wysoki i neutralny. No powiem Ci, że naprawdę to urządzenie, jak na taką małą zabawkę, ma dużo fajnych funkcji. Wiesz co, my jako analogowcy, to byśmy się też trochę tym pobawili, nie? No i się bawimy. A zaraz sprawdzimy to na słuchawkach. USB, Jakie? proszę, optyczny. No tak, podłączamy słuchaweczki, zaraz sprawdzimy sobie ten. No tak, ale jakiś pokaż jeszcze tutaj, tak, jest optyczne. koaksjalne właśnie. Tak. To też jest. Możecie sobie wybrać. To optyczne właśnie po to, ja już patrzyłem tutaj wiesz co, w instrukcji, że świetnie jest podłączyć sobie właśnie pod telewizor, jeżeli macie na przykład. Ja wiesz co, teraz stwierdziłem, że dużo osób powinno się zainteresować tym urządzeniem, którzy pracują w biurze, czyli albo zdalnie, powiedzmy w domu, tak? Czyli mają swój zestaw komputerowy i z tego komputera słuchają muzyki, mogą sobie to podłączyć pod komputer idealnie, bo to wtedy mamy właśnie ten DAC, przyda nam się, żeby tego cyfrowego wyjścia zrobić sobie ten analog i słuchać sobie na słuchawkach, a jednocześnie pracując, wiesz, tak jak i w biurze, czyli te miejsce najwyżej wiesz, nie będzie nam zabierać na biurku dużo miejsca, tak? Czyli postawiamy sobie tu komputer, tu laptop, tutaj wiesz, jakieś inne rzeczy i stoi nam taki zestaw DAC, który powiedzmy nas wciąga w wysoką jakość dźwięku, pomimo pracy zdalnej lub Tym bardziej, że biurowej, dziś ta tak? praca zdalna no jest dość popularna w naszym kraju. No tak, no ale nawet jak wiesz, jeżeli pracujemy w biurze też, no to powiedzmy, wyobraź sobie teraz przynosimy do pracy nasz zestaw stereo, wieżę jakąś czy coś. No Nie, to jest nierealne. No nierealne, tak. A takie postawienie tego urządzenia, ja myślę, że nawet nasz przełożony prezes czy jakiś tam inny nie będzie miał przeciwko temu, że to stoi na ten i ciągnie prąd, nasz firmowy prąd, prawda? Czyli Nie, tutaj... oczywiście. No i to przede wszystkim miał być też przedwzmacniacz słuchawkowy. Tak. Też w domowych warunkach się świetnie sprawdzi, no bo tutaj ta redukcja szumów, te wszystkie funkcje, No. dzięki którym uzyskasz ten czysty dźwięk. Jak producent podaje, to jest to po prostu taki tak zwany audiofilski sprzęt. Być może, wiesz, trzeba byłoby to inaczej nie sprawdzić, jak nie kupisz tego zestawu, żeby sobie go przetestować w domku, tak? Mi się wydaje, że jest to nowość na rynku No na pewno nowość, dlatego pewnie opinie mogą być podzielone. i jest to konkurencyjna jakość jakby, prawda? Bo zobacz, co na rynku się dzieje, powiedzmy, z autami, tak? Czyli będzie to, powiedzmy, dla mnie jest to tak zwane, wiesz, wprowadzanie konkurencji, jest to zdrowe na rynek. Tak. No i mi się bardzo podoba, jeszcze raz to podkreślę, ten design. No jest. Minimalizm, No kurczę, i jest nawet lepiej, że jest to właśnie ten zaokrąglone niż takie kanciaste, aczkolwiek lubimy kanciaste stare audio, prawda? No Ale tutaj XXI XXI wiek, tak. ten design jest inny zupełnie. Dokładnie, Poczucie estetyki jest dziś zupełnie inne niż w latach 70. dokładnie. To zróbmy jakieś małe podsumowanie, prawda? Urządzenia Fosi Audio ZH3. Według mnie jest to urządzenie all in one tak zwane, czyli wszystko w jednym praktycznie. Takie jest. Tak. Taki DAC, wzmacniacz słuchawkowy, preamp w jednej obudowie. No, łączy wysoką moc, funkcjonalność, świetny design. Jeżeli szukacie kompaktowego, a jednocześnie audiofilskiego rozwiązania na biurko lub na szafkę do małego pokoju, to zdecydowanie warto się tym zainteresować. Także takie podsumowanko. Małe przed zabawą jeszcze ze słuchawkami. Tak jest. I teraz zabawka kolejna. Tak zwany surprise do tego. Patrz jak to fajnie. Powietrze się zassało. Dobrze, idzie, powoli idzie. Ja trzymam, żeby nie upadły. O. Gąbeczka. Ponad centymetr gąbki osłaniającej. Czyli co, ja muszę tutaj jakoś to wyjąć na razie. Ale mi się wydaje, że chciałbym to wyjąć tak. Wtedy będzie można mi łatwiej to rozpakować. O! Bo nie chcę się szarpać, wiesz, Radziu, z tym, żeby coś popsuć. O! A już łatwiej wyszło tak niż tak. O! Zobaczcie teraz ten. O kurczę, blade. Wiecie co wam powiem? Zobaczcie. Fosi Audio. Mi się wydaje, że tam są 3 drożne kolumny schowane małe.
Kurde, no skóra. Skóra. Czekaj. Tak, skóra. No, to jest naprawdę fajna rzecz. Skóra, co się rzadko teraz zdarza. W europejskich firmach. Tak, tu bo jest to ewidentnie widać, że to jest produkt To jest premium. premium, To tak. jest premium, słuchajcie. Drewno. To jest produkt premium. Słuchawki. Wiecie co? Ja chyba będę takich szukał. No, zobaczcie, no dobra, zobaczcie jak doktor wygląda. O! Ale jakie Jak wielkie. ze złotej ery po prostu audio te słuchawki są. Takie powiem- duże. Tak. Znaczy wiesz co ci powiem? One są w miarę ciężkie, ale nie za bardzo ciężkie, bo słuchawki audio vintage'owe są za ciężkie. Dlatego zawsze ludziom powtarzam, że mało kto kupuje słuchawki jakby do słuchania, tylko do jakby żeby posiadać danej firmy. Ponieważ na przykład miałem Zobacz, jakieś... to jeszcze. A co tu jest? Kabelki, tak. Kabelki. Ale jakie Ale kabelki? jakie? Kochani. Audiofile, bójcie się, bo będziecie płacić grubą kasę za te kable. No, te słuchawki to naprawdę może być potężna konkurencja dla europejskich marek. Patrz, ty. Jeszcze jedna, patrz. Czekaj, jeszcze jedno? Tak. To jest Zobaczcie, ja lubię gadżety. No. Jakie tak. piękne te sakieweczki z logo. Ale jak dwa kable? Ja nie mogę, ty, ale numer. A, dobra, już wiem. Już mamy ten. To są te zbalansowane, czyli to jest to nasze źródło. O, jesteśmy w domu, słuchajcie. Teraz podłączamy sobie. Widzicie, to trochę techniki się pogubił, ale już naprowadzamy się na tory. I teraz tak. Czy mamy lewo, czy prawo? Patrzę, czy są oznaczone, żeby wiesz. Nie, jest prawo, jest R, czyli mamy R. Nie oznacza red, tylko right. Proszę bardzo. O, no i teraz jest ten audiofil pełną gębą. Słuchajcie. No może w autobusie będę słabo wyglądał z tymi słuchawkami, ale Ale na pewno- domowe warunki. ale na domowe warunki. I powiem Wam jedną rzecz, że bardzo dobrze się rozmawia, czyli te słuchawki po wyłączeniu muzyki nie tłumią jakby tak na razie teraz, ale czy jest to bardziej do ciszy, spokoju słuchania, czyli nie izolują jakby z zewnątrz, ale dźwięk podejrzewam, że jest z tak wielkich słuchawek musi być niesamowity. Ale zaraz sprawdzimy to też na dźwięku. Tak, zaraz to sprawdzimy na dźwięku i powiem Wam, jakie mamy wrażenia. Muzyka poważna. Bardzo dobra jakość dźwięku, powiem Ci. Na zewnątrz trochę się dźwięku wydobywa, tak? Ale No, to wiesz, słyszymy. to słyszymy, wiadomo, przy słuchawkach, ale nie jest to, wiesz, ale Duża ilość. wewnątrz mamy bardzo delikatnie dociskają, czyli nie ściskają głowy bardzo ostro. Czyli jest I- komfort słuchania. Tak, jest komfort słuchania. No na pewno nie są to słuchawki na długie wieczory, bo jednak są dosyć ciężkie. Znaczy nie są tak ciężkie jak stare vintage'owe, ale mają wagę. Mają swoją wagę, wiesz, plastikowe. Wiadomo, tu jest jakieś tam drewno. Nie wiem, czy to jest imitacja, czy jest to, ale jest to skóra. Być może, że i drewno też jest oryginał, tak? Ale gąbki są naprawdę wygodne na uszy. Naprawdę jest to nietypowy kształt też jak w zwykłych słuchawkach. Podzielone sygnały, zobaczcie, kanałowe, porządny przewód. No tutaj naprawdę widać, że to Nikt jest... nie oszczędzał. Nikt nie oszczędzał, tak. Także no. Także powiem Wam, że jest naprawdę. Jest dobrze. Tak. Ale to nie koniec niespodzianek. Kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, komentuje. Tak jest. A za chwilę dla Was niespodzianka. Surprise. Wspólnie z Fosi Audio mamy dla Was konkurs, jeśli chodzi o ten sprzęt, który dotykam, a to jest w tym pudełku ZH3 model. Co trzeba zrobić? Trzeba zasubskrybować kanał Vinyl Shark, moi drodzy, zostawić komentarz. Ja dodatkowo też podpinam Wam link specjalny do konkursu, gdzie trzeba podać swój e-mail, bo będzie losowanie. Do 10 października trwa ten konkurs i
będą przeznaczone nagrody właśnie jako partnera kanału Vinyl Shark od Fossi Audio dla Was, więc jeśli ktoś ma ochotę na którąś z tych zabawek, które dziś prezentowaliśmy, no to zapraszam do konkursu. Link macie w opisie filmu. Ty nie możesz uczestniczyć, pamiętaj, bo jesteś organizatorem, współorganizatorem, więc jeśli chcecie doświadczyć niesamowitej zabawy z dźwiękiem, Tak. Subskrybujcie. subskrybujcie, komentujcie, no i oczywiście link do konkursu macie podany w opisie i tam wszystkie szczegóły. Ja i tak bym nie chciał, znaczy chciałbym startować, ale nie mogę, bo już subskrybuję Twój kanał. Także. A kto nie subskrybuje, no To ma szansę. to ma szansę. Nawet ci, co subskrybują, no to regulamin będziecie mieć w opisie, w linku, więc zapraszam do konkursu, no i życzę Wam powodzenia. Sam jestem ciekaw, kto z Was wygra którąś z tych zabawek z konkursu. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. My się zabieramy za kolejne produkcje dla Was.